Od żenującego meczu Polaków o tzw. honor na Mistrzostwach Świata w Rosji, po cudowną wodę po parówkach, na której pewien śmieszek zbił prawie 10 000 złotych. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejną już listę 10 najciekawszych newsów minionego tygodnia. A jeśli chcecie więcej ciekawych newsów, zapraszam Was na zaprzyjaźniony kanał Bądź na bieżąco, który codziennie o 21:00 dostarcza Wam najważniejszych informacji z kraju i ze świata w sposób obiektywny i humorystyczny. Tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka. Numer 10. Ostatni mecz Polaków na Mistrzostwach Świata w Rosji bez wątpienia przejdzie do historii. W końcu polska drużyna dokonała niemożliwego. Straciła honor w meczu o honor, mimo że go wygrała. A to za sprawą żenującego spektaklu, który rozegrał się na 10 minut przed końcowym gwizdkiem i polegał na wymianie podań między Japończykami bez jakiegokolwiek ataku ze strony Polski. Jak widać, dla polskich kibiców honor to nie tylko strzelona bramka i wygrany mecz, ale walka do samego końca. Czarę goryczy przelał jednak trener Nawałka, który na oczach kibiców z całego świata dosłownie minutę przed końcem meczu bezczelnie kazał Grosickiemu się położyć i zasymulować skurcz, aby tylko na boisko mógł wejść Błaszczykowski i zaliczyć 101 mecz w barwach reprezentacji. Czemu? Być może dlatego, że jak ktoś zauważył w internecie, za wejście na murawę z ławki rezerwowych piłkarz dostaje aż o 14 000 złotych więcej. Numer 9. Ten news prawdopodobnie nie wniesie zbyt wiele do waszego życia, ale musiałem o nim wspomnieć ze względu na cebulę wysokiej jakości. Prezes Związku Strażaków w Strzelcach Opolskich jako nagrodę dla najlepszych w zawodach pożarniczych przygotował medale z wizerunkiem samego siebie. Czajcie? To tak jakbyście za świadectwo z czerwonym paskiem na koniec roku dostali nie książkę, a zdjęcie waszej wychowawczyni. Na szczęście Urząd Miejski nie zgodził się na sfinansowanie tych medali z środków publicznych i tak pan kierownik zmuszony został zapłacić za odlewy z własnej kieszeni. Numer 8. A teraz zła wiadomość dla panów, ale dobra wiadomość dla dziewczyn, które z powodu zbyt dużych piersi nie mogą spać na brzuchu, biegać czy nawet schodzić po schodach, bo cycki uderzają im o szczękę. Jak się okazuje, w ramach ubezpieczenia NFZ kobiety mają możliwość bezpłatnego pomniejszenia piersi, jeśli tylko badania wykażą, że przerośnięty biust ma negatywny wpływ na ich zdrowie fizyczne, np. postawę ciała, czy nawet psychiczne, kiedy np. wpływa na poczucie własnej wartości. Numer 7. Myślałem, że feministki już mnie niczym nie zaskoczą. Tymczasem w Wielkiej Brytanii trwa właśnie akcja pod tytułem Wolne krwawienie, w ramach której radykalne feministki rezygnują z tamponów czy podpasek podczas miesiączki i pozwalają krwi wsiąkać w ich ubranie. Tak jest podobno zdrowiej i wygodniej. Nie wiem, nie sprawdzałem. Numer 6. Jakiś czas temu właściciel sklepów Żabka i Fresh Market postanowił ominąć zakaz handlu w niedzielę, robiąc z siebie tak zwane placówki pocztowe. Klienci rzekomo mogą w nich odbierać paczki Poczty Polskiej i firmy DHL. Jednak jak wynika z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, przez ostatnie pół roku w wielu placówkach wydano co najwyżej kilka paczek, więc nazwa placówka pocztowa jest mocno naciągana. W efekcie posypały się pozwy sądowe i jak orzekło już kilka sądów, te całe placówki pocztowe to pic na wodę fotomontaż, w związku z czym nie mogą być otwarte w niedzielę z zakazem handlu. Numer 5. Do kuriozalnej sytuacji doszło w jednej z polskiej miejscowości. Policjanci dostali od szefa polecenie, aby pojechać do pewnej kobiety i powiadomić ją, że jej syn Robert nie żyje. Kobieta, jak możecie się domyślić, zalała się łzami i wpadła w histerię. Uspokojenie jej zajęło policjantom aż godzinę. Kiedy w końcu mogli wracać i wyszli z domu, wspomnianego syna Roberta napotkali na podwórku. Okazało się, że śmiertelny wypadek miał kolega mężczyzny, któremu tylko pożyczył samochód i w którym to zostawił portfel ze swoim dowodem osobistym. Numer 3. Podczas kanadyjskiego festiwalu Car Free Day w Vancouver niejaki Douglas Bivens postanowił sprawdzić, jak łatwo ludzie ulegają chwytom reklamowym. Na swoim stoisku przygotował tak zwaną hot dog water. Było to nic innego jak najzwyklejsza w świecie woda po ugotowanych parówkach, przelana jednak do eleganckich buteleczek z licznymi hasełkami i zmyślonymi badaniami. Jakoby parówkowa woda miała wpływać na utratę wagi, młodszy wygląd czy witalność mózgu. Zastanawiacie się, jak to się skończyło?
W ciągu kilku godzin mężczyzna zarobił aż $3000, czyli prawie 10 000 złotych. Wniosek nasuwa się jeden. Jeśli ludzie potrafią uwierzyć w takie bzdury, nic więc dziwnego, że trafiają do nich również pseudonaukowe mądrości Jerzego Zięby. Numer 2. Uważajcie na wpłatomaty. Od 1 lipca Narodowy Bank Polski wprowadza nowe zasady, według których wpłatomaty będą mogły zatrzymać wasze pieniądze do dodatkowej weryfikacji i nie zaksięgować ich na waszym koncie nawet do 30 dni. Do tej pory, jeśli wpłatomat nie rozpoznał waszego banknotu lub miał jakiś inny problem, np. z powodu zagiętego rogu, po prostu wam go zwracał, a wy mogliście spróbować ponownie. Teraz może się to zmienić, dlatego jeśli nie chcecie problemów, trzymajcie kasę w portfelu lub wpłacajcie w banku. Numer 1. Do niemożliwego wypadku doszło na jednym z amerykańskich pól golfowych. Golfista trafił piłką przelatującą właśnie samotną kaczkę. Gdyby jeszcze to był jakiś klucz kaczek, to można by zrozumieć, ale ta była jedyna, która pewnie zabłądziła. Przyznajcie, że przypadek 1 na milion. Okej, tym zupełnie przypadkowym jak kolor skóry podczas zamachów w Europie akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji kanału Bądź na bieżąco. Jeśli to zrobicie i napiszecie o tym w komentarzu, dostaniecie szansę wygrania 100-złotowego bonu na dowolne zakupy na Allegro. Rozstrzygnięcie konkursu w poniedziałkowym filmie BNB. A tradycyjnie moich nowych widzów zachęcam do odwiedzenia również moich innych kanałów, które prowadzę, w tym kanału z animacjami, Pauli Sausage, kanału z wyznaniami, jak również mojego prywatnego Instagrama oraz oficjalnego sklepu z koszulkami. A ja się z wami żegnam, do usłyszenia już jutro, cześć!